Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym, drugim prawdopodobnie, tak, drugim, Mateusz Pseudopodcaście, tak. Trochę czasu minęło od pierwszego odcinka, ale to myślę nie jest najważniejszą rzeczą tych podcastów. No i cóż, sprawdziłem wyniki i się okazuje, że wygrała opcja oczywiście moich opinii na temat odcinków z 1992 roku. Nie dziwię się szczerze mówiąc, że została ta opcja wybrana i generalnie nagrywam to po raz drugi, ponieważ za pierwszym razem nagrałem ten film około godzinny i bez życia totalnie i większość czasu rozmyślałem nad powodami, dla których ten odcinek lubię, ten nie lubię i tak dalej. Dlatego na podstawie tego, co tam wywnioskowałem, po kilku jeszcze rewatchingach, postanowiłem po prostu sobie wypisać te wszystkie wady, zalety tych odcinków i po prostu sobie to tak z grubsza omówić. Odnośnie następnego tematu. Będzie to wyglądało tak, że pozostałe dwie opcje, których nie wybraliście, pozostaną. Na miejsce tej, którą już właśnie teraz nagrywam, dochodzi kolejna opcja głosowania, kolejny temat i po prostu będziecie dalej głosować. Bo to nie działa tak, że tematy, których nie wybraliście, nigdy nie zostaną zrealizowane. Oczywiście, że zostaną. To wy po prostu decydujecie o kolejności. Prędzej czy później się pojawią tocy, czy prędzej czy później to już decydujecie wy. Dobra, czy to wszystko? Chyba tak. Dobra, możemy zaczynać. Odcinek Herbatniki. Tak, jest to teoretycznie pierwszy odcinek z AIF-u, bo pierwszym animowanym tak naprawdę był odcinek Rynna, ale to nieważne. Najlepsze momenty tego odcinka, jakie mi się chyba podobały, to były te, w których Pat sobie złamał zęby na tych ciastkach, tak samo talerz się złamał, a także piła jak się stępiła, bardzo mnie to bawiło. Odnośnie tego odcinka to też taka ciekawa rzecz, że w Polsce jest to jeden z takich bardziej kultowych odcinków i często jak się tam mówi na przykład o sąsiadach, to wiele ludzi mówi: ej, a pamiętasz na przykład to, jak zrobili to, coś tam. No to często się właśnie wymienia też ten odcinek i tą sytuację, jak zrobili ten chodnik z tych ciastek. Mam tu aktualnie przed sobą, trzymam właśnie w rękach, kasetę Sąsiedzi Kabriolet z 2001 roku. Jest to reedycja tej kasety. W pierwszej wersji też był chyba taki sam opis z tyłu. Na okładce jest napisane tak, cytuję. Nie przeczytam całego, tylko przeczytam ten fragment. Jest napisane tak. To dzięki ich niepospolitym umiejętnościom dowiecie się, jak piekąc domowe ciasteczka, zrobić przydomowy chodniczek, sekwinując podłogę, urządzić tor wyścigowy, samochód przekonstruować na motorotnie oraz wielu innych niesamowitych historii. Tak, jak mogliście usłyszeć, to były tam również wymienione odcinki Kabriolet i Parkiety, aczkolwiek chciałem tutaj wspomnieć tylko i wyłącznie o herbatnikach. W ogóle co ciekawe, to ten Kabriolet mam jeszcze nawet zafoliowany. Ciężko się w dzisiejszych czasach spotyka kasetę VHS, która jest jeszcze zafoliowana fabrycznie. To bardzo mnie cieszy ten fakt, ale dobra, nieważne. No i nie będę tych odcinków oczywiście oceniał w jakichś tam skalach, nie wiem, czy 10/10, czy coś takiego, bo według mnie rankingi są często przereklamowane i wolę po prostu powiedzieć: uwielbiam, lubię, może być, nie jestem fanem. Nie lubię mówić na jakiś odcinek, że po prostu nie lubię, nienawidzę tego odcinka, jest głupi i tak dalej, bo po prostu, nie wiem, coś mnie blokuje, to w końcu są sąsiedzi, tak? Coś, to jest silniejsze ode mnie. Nieważne. Herbatniki lubię. Naprawdę podoba mi się odcinek, ale nie spełnia moich takich, wiecie, maksymalnych oczekiwań. Ale dobra, nieważne. Idziemy dalej. Odcinek Brama. Cóż, no nie wiem, co tutaj jest moim ulubionym momentem, szczerze mówiąc. Chyba jedynie jak te drzwi na końcu rozwalają, to całkiem nawet śmieszne. Bo z tą prędkością, co tam, no wiadomo. To też nie ma wpływu na moją opinię, ale Master, wiadomo, chyba najgorszy z ABZ-u, jaki jest z odcinków AIF. Szczególnie właśnie w tym 92, bo
tam w 94 ta kolorystyka jest już znacznie lepsza, ale chodzi mi tutaj właśnie o to, że Master ABZ jest najsłabszy. Z koreańskich DVD chyba jest najlepszy master, jaki jest dostępny. No, nieważne, to tam tylko po prostu chciałem przetoczyć. No odcinek tak, no średni według mnie. W ogóle podczas rewatchingu, jak chciałem zrobić ten właśnie podcast, to robiłem do każdego odcinka rewatching taki szybki, żeby sobie mniej więcej przypomnieć. W scenie, gdzie Pat chce zeskoczyć z tej skrzyni, tak się zastanawiam, nie wiem, trochę animacja Marka tutaj trochę to zepsuła, bo są dwie opcje. Albo serio po prostu zeskoczył i tyle, albo mi się wydaje, że chciał zeskoczyć, ale postanowił się wycofać, ale mimo wszystko spadł na to. W sensie tak to wygląda po tym ruchu tych rąk, co nie? Tak mam wrażenie, jakby chciał zeskoczyć, wycofał się i jednak spadł, nie? To byłoby całkiem śmieszne, jeśli animacja byłaby lepsza. No ale cóż, no. Nie wiem. Taka moja po prostu teoria. No i odnośnie 92 roku byłby to chyba mój najmniej ulubiony odcinek. Albo przynajmniej jeden z tych najmniej ulubionych. Dlatego, no, lecisz na nie jestem fanem. Niestety. Rowerzyści. Mój chyba ulubiony moment to jest taki, być może taki plot twist, w którym jakby wiecie, wszystko opiera się na tym, że Matt nie potrafi jeździć na dwóch kołach. Potrzebuje tych bocznych kółek. I bardzo podoba mi się ten żart pod koniec, jak oni przejeżdżają przez ten kawałek drewna i te kółka nie dotykają ziemi, przez co Matt traci równowagę, bo nie umie jeździć. To naprawdę bardzo mi się podoba ten żart, jak wpadają do tego rowu. No i cóż, ogólnie odnoszę wrażenie, że te odcinki, gdzie sąsiedzi są po prostu w terenie, gdzieś na jakichś wycieczkach, są trochę takie słabsze, bo nie pokazują tak jakby tych sąsiadów, jakich znamy, po prostu sobie robią, co mają robić i tyle. Nic specjalnie ciekawego, chociaż są być może wyjątki. Zresztą po tym odcinku będziecie w stanie stwierdzić, co mi się podoba, co nie. Nieważne. Ogólnie też nie rozumiem, na czym polega ta ich zabawa, której sobie toczą te kółka, czy to jest jakiś jeszcze za czasów PRL-u zabawa, jak się te tarcze, czy tam te hula hopy, te takie kółka, jak się tam patykiem odbijało i to się kręciło i to było fajne. No chyba jedynie o to może chodzić, ale muzyka całkiem spoko w tej scenie. I kościół z jaj i pai w tle. No i motyw z tym, że Pat co chwilę się wywala. Po czasie się robi trochę taki nudnawy i no, brakuje w nim jakiejś takiej esencji, wypełnienia jakiegoś takiego bardziej sensownego. Po prostu wywala, z każdym wywaleniem rower traci na wartości i w końcu rower się nie nadaje. No, warto byłoby tam dodać coś jeszcze, ale no, trudno. Dajmy może go na może być. Niech jest i tak. Odcinek kafelki. Moim ulubionym momentem w tym odcinku chyba był fragment, gdzie okazuje się, że nie ma więcej kafelek. To jest takie typowo sąsiedzkie podejście do odcinka. No, podobał mi się. A jedyny minus, być może nie jedyny, ale tak coś mi się wydaje, że zbudowanie tego zamku tak trochę nie ma sensu, bo generalnie celem sąsiadów było zrobienie przecież właśnie tego chodniczka koło murku, a zbudowali finalnie ten zamek, więc nie jest to coś, czego oczekiwali, a robią Majeto. Trochę takie, no też nie wiem, no co kto lubi, wiecie. Nie przeszkadza mi to jakoś zbytnio, tylko po prostu taka moja dygresja co do tego. No i jak spuszczają te kafelki cały czas i no trochę się to robi nudne, bym mógł powiedzieć, ale to też nie jest coś, co bardzo mi by przeszkadzało. Po prostu to się fajnie ogląda, nie? I generalnie tyle. A, i lubię też odcinki, w których sąsiedzi robią mechanizmy, bo po prostu uwielbiam tego typu rzeczy, które po prostu są zbudowane z takich codziennych rzeczy i widać, że to działa, nie? Zawsze lubiałem się w dzieciństwie przyglądać tym wszystkim sąsiedzkim mechanizmom i po prostu widzieć, że to działa, to działa.
to ma sens w realu też działać, jeśli się to odpowiednio zbuduje. Bardzo lubię takie odcinki, a jest ich wiele. No i kafelki bym dał na... Lubię. Spoko odcinek, nie mam nic Znaczy, no to co wymieniłem, to tam mam do niego. Ale no, oprócz tego myślę, że odcinek spoko. Odcinek parkiety. Najlepsze momenty, jakie które mi się najbardziej podobają, to jak Matt zapieprza po pokoju na tej cyklinarce, wpieprza się potem w szafkę, później jeszcze Pat leci, jak wyrwali to gniazdko, a co do wyścigu, to w ogóle już bezbłędne. Ale tak, przepraszam za to, co teraz powiem, ale wiele fanów naprawdę uwielbia ten odcinek i mówi, że to jest najlepszy chyba z całego AIFU, jeśli się nie mylę. Nie mam oczywiście nic do was, nie? Generalnie. Ale powiem, to nie jest mój ulubiony odcinek z AIFU, mimo że wymieniłem tutaj wiele zabawnych momentów, które mi się podobały. Totalnie rozumiem, dlaczego jest waszym ulubionym. Nie mam naprawdę nic do tego, bo rozumiem, dlaczego taką decyzję podjęliście, że to jest najlepszy odcinek, ale do mnie naprawdę nie przechodzi ten odcinek do tego, że jest moim ulubionym. Oczywiście mówię, że bardzo, bardzo lubię ten odcinek, serio, podoba mi się, ale no ulubionym niestety nie jest. No i to też oczywiście jest ikoniczny na tych kasetach, no ale to już czytałem wcześniej. W ogóle też to zauważyłem podczas rewatchingu, jakiś czas temu już, że w jednych scenach te ich cyklinarki posiadają kabel, a w innych nie. To nie wiem, od czego to może być spowodowane, no pewnie tym, że było to animowane na dwóch animatorów, czyli Marka i Franciszka Wasze. Aczkolwiek w scenach, które animował tylko Wasza, czyli chociażby wyścig, to właśnie tam też kabel się raz pojawia, a raz nie, więc nie wiem, być może w różnych odstępach czasu to tam było animowane, albo tam, nie wiem, może Marin by coś wiedział na ten temat, to skomentuje pod tym filmem, nie wiadomo, zobaczymy. Pozdrawiam, jeśli to oglądasz. A chyba oglądasz, bo poprzedni wiem, że oglądałeś, nieważne. Odcinek Rynna. Najlepsze momenty, jakie mi się najbardziej podobają, to chyba też te, w którym łamie się deska i Matt z takiej wysokości upada. Teoretycznie nie jest to tak śmieszny żart, ale animacja i efekty dźwiękowe sprawiły, że on jest tak, nie wiem, tak mi się wydaje, że czuć tą fizyczność, czuć z jakim impetem Matt spada w dół i czuć tą fizykę. I potem jak jeszcze leży na tych cegłach, lubię ten moment po prostu. No i szczególnie druga połowa odcinka mi się podoba, w której właśnie budują tą tutaj wieżę szczególnie, a później jak Pat jeszcze Czy ja właśnie pomyliłem Mata z Patem? Czy ja mam czelność nazywać się ajetologiem? Jak Pat spada po prostu po tej rynnie, totalnie ścierając tą farbę z niej, też bezbłędne, jeszcze to wiadro na głowie Mata też po prostu cudo. Mój ulubiony moment z całego chyba AIFU. Podoba mi się generalnie ten motyw tego odcinka, że coraz wyżej się trzeba wspinać, coraz wyżej, a i tak wszystko na końcu idzie na marne, bo wszystko po prostu zdarte. Master tego odcinka w ABZ-cie ma chyba najlepsze audio ogólnie, co do reszty. W sensie bardzo najostrzejszy jest to audio i najlepsze spośród wszystkich odcinków z 92. Nie mam zamiaru tutaj przetaczać generalnie wideo, bo ono wygląda jakby, nie wiem, całe czerwone jakieś, nie wiem. No i cóż, jest to mój ulubiony odcinek z 92 roku. Nie generalnie za ilość żartów, bo pewnie jak jesteście w stanie to zauważyć, to więcej moich ulubionych momentów było w parkietach, ale jak to kiedyś powiedział Marin też, odnośnie odcinka Tuba Pocztowa, Pat i Matt nie muszą być najśmieszniejsi, żeby byli uroczy. Uroczy, czy jest takie słowo w polskim? Uroczy. Właśnie tak bym również podsumował ten odcinek. Nie jest ten odcinek
najzabawniejszym, myślę, że właśnie najzabawniejszym byliby parkiety. To może tak to nazwiemy, że parkiety byli najzabawniejsi, ale moim ulubionym był odcinek Rynna. Za animację, za scenografię, za fabułę. Wszystko mi się w tym odcinku podoba. Nie wiem, nie mam jakichś tutaj minusów do niego większych. I co do tego, to jeszcze kojarzy mi się trochę z tym zdjęciem, ale to tam też nie ma wpływu na opinię. A, i muzyka też zajebista. Szczególnie pod koniec. Te dwa utwory. Tak więcej akcji trochę dodają do tego odcinka. No i odcinek Kabriolet. Mój ulubiony moment to chyba jak Pat sobie leci w powietrzu tym kabrioletem. Ale co do reszty odcinka, no to powiem, jest trochę nudny. Nawet nie trochę. Bo jedyne co sąsiedzi robią, to jadą, opróżniają samochód, opróżniają samochód i dopiero wtedy zaczyna się ta spoko część odcinka, czyli właśnie ta podróż. Trochę przypomina mi odcinek Lotniarze, w którym sąsiedzi też próbują wzbić się w powietrze, ale to średnio można to połączyć, bo celem sąsiadów była podróż gdzieś tam na namiot, ale nieważne. No i jak Pat leci, to jest nawet spoko. Po prostu podoba mi się ten moment, a potem jak zaczyna spadać, to też to tak... Muzyka też dodaje takiego bardziej dramatycznego klimatu, że za chwilę się stanie tragedia, ale pan Pat sobie tam leci jak na spadochronie z tym namiotem. To całkiem nawet spoko. No i również jest ikoniczny w końcu, tak jak było w tym opisie na tej kasecie, no ale oprócz tego ciężko mi wybrać jakichś śmiesznych momentów z tego odcinka. No i tak, chyba nie powiedziałem, na których miejscach dałem parkiety Rynne i kabriolet. Dlatego parkiety dam do uwielbiam. Dwa moje takie uwielbiane przeze mnie odcinki. Bo Rynne również daję do uwielbiam, oczywiste raczej. I kabriolet, no dajmy go do może być. Myślę, że możemy tę listę na takim etapie zamknąć, jak to wygląda, czyli uwielbiam odcinki Rynna, parkiety, lubię odcinki herbatniki i kafelki, odcinki, które mogą być rowerzyści i kabriolet i nie jestem fanem odcinka Brama. Tak to możemy ująć i tym samym kończymy ten podcast. Jak widzicie, nie skupiłem się tylko na opiniach, chciałem też taki mały overview zrobić odnośnie tych odcinków, jakieś tam moje przemyślenia odnośnie ich, ale chyba tym lepiej, prawda? Szczególnie dla fanów iFu. Dobra, to byłoby wszystko w tym podcaście. Aktualnie jest już dostępna ankieta u mnie na społeczności, w której możecie zagłosować na kolejny temat podcastu. Odnośnie parkietów i Rynny mam również historię do historii odcinków, bo w pierwszym odcinku tak naprawdę omówiłem tylko te najmniej ciekawe, te najbardziej ciekawe zostawiłem na sam koniec, dlatego również chciałbym to w najbliższym czasie opowiedzieć, ale to wy tutaj decydujecie, nie ja. Dlatego zapraszam do głosowania. No i co? To chyba byłoby tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Dziękuję Raxo98 za zrobienie napisów do tego filmu, ponieważ za każdym razem, gdy próbuję zrobić jakieś tłumaczenie, mówi, że się nie znam i że nie potrafię tłumaczyć filmów na angielski. Dlatego dziękuję za sranie na moje umiejętności językowe, które przynajmniej próbuję kształtować w jakiś sposób. Nie no, żartuję oczywiście. Nie no, spoko. Dzięki za robienie napisów, nie mam czasu na takie rzeczy. To byłoby na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku, a je to.